Taksówki, autobusy, tramwaje, PKM-ki, SKM-ki. W tym materiale postaram się Wam odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób najprościej dojechać na lotnisko w Gdańsku. Zapraszam do oglądania. Formalność, ale też trzeba o tym wspomnieć. Taksówki. Aplikacje takie jak Uber, Bolt lub FreeNow. Korporacje taksówkarskie to City Taxi, Halo Taxi oraz Super Halo Taxi oraz taksówkarze niezrzeszeni stojący na postojach. Zanim wsiądziecie do taksówki niezamówione z aplikacji, sprawdźcie ceny, które powinny być wywieszone na tylnej szybie, gdyż mogą się nieco różnić od tych standardowych. Jak udało mi się ustalić, jedyną firmą oferującą wynajem samochodów na aplikacji jest Traficar. Na stronie Traficar w zakładce Trójmiasto znajdziemy informację, że Trafispot znajduje się na lotnisku na ulicy Spadochroniarzy 14. Parking natomiast znajduje się po prawej stronie kompleksu lotniskowego. Nieco lepiej zobrazuje nam widok z Google Maps. Jadąc ulicą Juliusza Słowackiego, po lewej stronie będziemy mijali kompleks lotniskowy. Mijamy pierwsze rondo, jedziemy dalej do góry, dojeżdżamy do drugiego ronda przy parkingu P6. Skręcamy na tym rondzie w prawo, jedziemy dalej prosto do góry, dojeżdżamy do ulicy Spadochroniarzy 14 i tutaj powinien znajdować się parking na 8 samochodów Traficar, gdzie możemy zostawić auto, a następnie możemy udać się na lotnisko, na terminal. Tutaj po prawej stronie. Słuchajcie, moi drodzy, przyjechałem sprawdzić na miejscu, jak wygląda sytuacja i faktycznie skręcając w prawo na rondzie, wjeżdżając w ulicę Spadochronową, dojeżdżacie do placu z takimi 3 banerami. Pracownik lotniska poinformował mnie, że Trafispot jest przygotowany na 8 stanowisk. Ja tu naliczyłem 12. Opcja autobusowa numer 1, linia 210, kursująca pomiędzy Gdańskiem Głównym a PKP Osowa. Autobus zatrzymuje się po drodze na lotnisku. Kurs z Gdańska Głównego do portu lotniczego trwa około 40 minut, natomiast Gdańsk PKP Osowa, port lotniczy to około 20 minut. Wasz przystanek to jest ten po lewej, zaznaczony strzałką przy automacie biletowym. To jest uzupełnienie do opcji autobusowej numer 1, czyli linia 210. Dworzec Główny, PKP Osowa przez Rębiechowo. Jesteśmy teraz na PKP Osowa. Powiem też przy okazji, że jestem zaskoczony, bo ostatni raz, kiedy tutaj byłem, to nie było nawet przystanków. Więc brawo Gdańsk. Przystanek, z którego wsiadacie, to jest ten po lewej. Przy okazji opcja autobusowa numer 2, linia nocna N3 kursująca pomiędzy godziną 23 a 4 rano. Autobus odjeżdża z przystanku po prawej stronie. Linia N3 kursuje pomiędzy Gdańskiem Głównym a dworcem Wrzeszcz PKP. Czas przejazdu z Gdańska Głównego na lotnisko to około 50 minut, natomiast przejazd z dworca Wrzeszcz PKP na lotnisko to około 20 minut. Przenieśliśmy się na dworzec we Wrzeszczu, gdzie mamy opcję autobusową numer 3, linia 110 kursująca bezpośrednio z i na lotnisko. Czas przejazdu w zależności od utrudnień w ruchu wynosi od 25 do 35 minut. Przystanek, na który wsiadacie, to ten zaznaczony strzałką, drugi od prawej, patrząc się w kierunku dworca. Opcja autobusowa numer 4, Sopot Kamienny Potok, linia 122. Przystanek znajduje się przy Lidlu. Nie wiem, czy kojarzycie to skrzyżowanie. Przy stacji Shell dalej przed nami jest Porsche Centrum Sopot. To jest przystanek. Natomiast zajmuje mniej więcej godziny czasu. Średnio, nie licząc korków. Ostatnia opcja autobusowa numer 5, pętla Łostowice Świętokrzyska, linia autobusowa numer 120. Dojazd na lotnisko zajmuje około 55 minut i wsiadamy z przystanku, można powiedzieć, że po prawej stronie. Pętla autobusowa, na której bieg kończą autobusy, a wasza hala odlotów znajduje się dokładnie na wprost. Jeszcze jedna podpowiedź dla osób, które muszą przyjechać na lotnisko i zostawić samochód i zastanawiają się, jak i gdzie go zaparkować. Jest tutaj, powiedzmy, że sieć parkingów, ale ja najczęściej korzystałem z parkingu pod chmurką, parkingu P6. Po prostu rezerwujesz miejsce na stronie internetowej portu lotniczego, wykupujesz odpowiedni czas postoju, przyjeżdżasz, zostawiasz samochód i po prostu idziesz na terminal. Nic prostszego. Oprócz parkingu P6
macie jeszcze dwie tańsze alternatywy. Parking P7, który znajduje się prawie na końcu ulicy Spadochronowej, kawałek za Traffic Spotem. I tak jak widzicie na banerze, jest on najtańszy. Parking P8, który znajduje się jakby już za lotniskiem. I jak widzicie, też jest najtańszy. Podsumowując parkingi, jeżeli już jesteś na miejscu, masz wynajęty samochód i przykładowo ktoś ma do ciebie dołączyć i ta osoba już czeka na terminalu pasażerskim, możesz skorzystać z pasa Kiss and Fly, który przez pierwsze 10 minut jest za darmo. Ceny masz po lewej stronie. Jeżeli obawiasz się, że ta osoba nie wyląduje na czas, możesz skorzystać z parkingu tymczasowego P1. Ceny masz po prawej stronie. Jeżeli musisz przyjechać i zostawić samochód na trochę dłużej, możesz skorzystać z parkingu ekonomicznego P6 oraz parkingu najtańszego P7 oraz parkingu najtańszego P8. Weźcie sobie do serca to, co wam teraz powiem. Nie próbujcie być zbyt sprytni i nie parkujcie na parkingach pobliskich hoteli i firm. Straż Miejska jest tutaj codziennie i wasze tanie parkowanie może skończyć się mandatem. Widzowie, autobusy, taksówki to jest fajna, wygodna opcja, ale ich tutaj kończą się wtedy, kiedy zaczynają się korki. Gdańsk niestety jest dosyć zakorkowanym miastem. No może powiedzmy, że poza sezonem szkolnym wtedy jest akceptowalnie, ale jeden wypadek, czy nawet jakaś mała stłuczka na wodnicy powoduje sparaliżować miasto. Na tyle, że dojazd do lotniska, który normalnie powinien zająć 25 minut, może zająć godzinę, więc zanim pojedziecie i zdecydujecie się po prostu na taki krok, to sprawdźcie, wygooglujcie sobie po prostu, jaki jest szacunkowy czas dojazdu. Osobiście najbardziej poleciłbym wam, zwłaszcza w godzinach szczytu, transport szynowy, czyli tramwaje, SKM, szybka kolej miejska, PKM, Pomorska Kolej Metropolitalna. Jak już wspomniałem, SKM, czyli szybka kolej miejska, jest to sieć kolejowa łącząca całe Trójmiasto. Jeżeli macie taką możliwość, to polecam wam, żebyście SKM-ką przyjechali i wysiedli na dworcu Wrzeszcz PKP. Skąd możecie pojechać dalej szynobusem w kierunku Gdynia, Kartuzy, Kościerzyna i po drodze wysiąść na lotnisku na przystanku Gdańsk-Rębiechowo. A teraz wam pokażę, co, gdzie, jak, na którym peronie. Tylko tak mniej więcej, bo tutaj nie do końca wszystko jest na sztywno poustalane. To lecimy. Tak więc, naszym punktem odniesienia jest Galeria Metropolia po lewej, pod którą znajduje się platforma numer 4, a tutaj zaraz przed nią mamy platformę numer 3 z torem 502, czyli torem jadącym w kierunku Gdańska Głównego, i przeciwległym torem 501, czyli tym od strony Galerii Metropolitalnej, jadącym w kierunku Gdyni. I na tych właśnie dwóch platformach, czyli platformie 3 i 4, jeżdżą tylko i wyłącznie SKM-ki. Teraz, jeżeli pójdziemy sobie w kierunku dworca Gdańsk-Rzeszcz, to mamy peron numer 2. I teraz tak, tutaj trzeba czytać. Spójrzmy sobie na przykładzie. Mamy pociąg R96911, Rębiechowo, Pępowo, Kartuskie, Żukowo Wschodnie, prawda? Kierunek Kościerzyna. Ale już widzieliśmy, że jest tutaj Rębiechowo i teraz z tego peronu możemy pojechać właśnie szynobusem na lotnisko. Obok, co my mamy? Obok mamy Gdynia Główna, Baltic Express, raczej to wygląda na jakiś pociąg Intercity lub jakieś inne, nazwijmy to, krajowe. Właśnie wjeżdża jakiś pociąg, a jest to Intercity. Zobaczcie, przyjechała SKM-ka z kierunku Gdyni w kierunku Gdańska. I ciach, wysiedliście ze SKM-ki na peronie numer 3, idziecie sobie przejściem podziemnym schodkami w dół i przeskakujecie sobie w tym wypadku na peron numer 1. I teraz spójrzcie jeszcze na jeden szczegół. Jesteśmy na peronie numer 2 i mamy tabliczkę informacyjną Gdańsk Główny, Gdynia Główna, Kartuzy, Kościerzyna. Czyli wiemy, że z tego peronu odjeżdżają pociągi na lotnisko. I podobnie sytuację ma się na peronie numer 1. Tak samo mamy tabliczkę informacyjną Gdańsk Główny, Gdynia Główna, Kartuzy, Kościerzyna. I z tego peronu też odjeżdżają szynobusy Polregio w kierunku lotniska. Może nie do końca w kierunku lotniska, tylko w kierunku Gdyni, Kartuzy i Kościerzyny, mijając po drodze lotnisko. Powiem wam, że ciężkie życie jest młodego youtubera. Chciałem wam nagrać jakieś podsumowanie i już 20 minut ten pociąg stoi i dalej nic. Podsumowując, od lewej strony, czyli od Galerii Metropolii, platforma numer 4, pojedyncza,
obok platforma numer 3 z torami 501 w kierunku Gdyni, 502 w kierunku Gdańska, po których poruszają się pociągi SKM. Platforma numer 2 i platforma numer 1, po których poruszają się pozostałe pociągi. Nas interesują głównie szynobusy i dojazd na lotnisko zajmuje tak około 15-20 minut. Moi drodzy, chcę jeszcze sprostować 3 wątki. Mówiąc, że możecie dojechać SKM-ką na dworzec Wrzeszcz PKP, miałem na myśli osoby dojeżdżające z dalszych regionów takich jak Reda, Rumia, Malbork, Tczew czy Sopot Próżnęcki. Na dworzec Wrzeszcz PKP możecie dojechać każdym środkiem transportu, takim, który będzie Wam najbardziej odpowiadał w danym momencie. Mówiąc, że przesiadacie się na szynobus, miałem na myśli, że przesiadacie się na PKM, czyli na Pomorską Kolej Metropolitalną, gdyż PKM porusza się głównie szynobusami. To jest jej właśnie infrastruktura. Natomiast mówiąc, że wysiadacie na gdańskim Rębiechowie, to miałem na myśli, że wysiadacie na gdańskim porcie lotniczy, który ma swoją dedykowaną stację PKM, ale że port lotniczy leży na dzielnicy Gdańsk-Rębiechowo, używałem takiego skrótu myślowego. Muszę przyznać, że całkiem sporo napracowałem się przy tym materiale, ale nie, niczego od Was żebrać nie chcę i nie będę. Mam już przygotowaną dla siebie nagrodę. Domyślacie się jaką. Dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w następnym materiale. Do zobaczenia na kanale. Pozdrawiam.